Na małej wyspie na Oceanie Atlantyckim znów wstaje gorące słońce. Zapowiada się kolejny upalny dzień. Któż nie chciałby się tam znaleźć? Sal, wyspa wiatru i soli. Ale żeby tam dotrzeć, trzeba odbyć niemałą podróż. Zaczynamy ją w Warszawie. Cześć, witamy Was podczas naszej kolejnej podróży. Trochę czasu zabrało, zanim znów się gdzieś mogliśmy wybrać. No ale lecimy. Jak widzicie, wokół nas jest śnieg i jest 0 stopni, a gdzieś, gdzie mamy zamiar się wybrać, będzie o wiele cieplej. Bardzo egzotyczne miejsce, Republika Zielonego Przylądka. Już w takim razie zmieniamy strefę i czasową, i klimatyczną. No i mamy nadzieję, że w końcu będziemy się mogli tej zimy powygrzewać. Wybieramy się w takim razie w tę 7-godzinną podróż z międzylądowaniem na Teneryfie. W Polsce mamy taką pogodę, że nie obejdzie się bez odmrażania. Przed nami do przebycia około 6000 km. A oprócz rajskich plaż czekają nas wkrótce cmentarz muszli, świeże ryby, bory z Biedronka, błotne rozkosze i spotkanie z rekinami. Ale najpierw sprawdźmy rozkosze w hotelu. To Riu Palace Santa Maria. Piękny widok wzbogaca piękny barek. I do tego na korytarzu kostkarka do lodu. Cześć, witajcie i przenieśliśmy się. Teraz witamy Was już z takiej różnicy klimatycznej, plus 30 stopni różnicy do tego, co teraz mamy w Polsce. Tak gorących Mikołajek jeszcze nie mieliśmy, bo dzisiaj mamy właśnie Mikołaja. Gdzie jesteśmy? Łukasz, przypomnij. Na wyspie Sal, na Wyspach Zielonego Przylądka. Tu właśnie wylądowaliśmy. Za nami jest ocean, zresztą opływa nas tutaj naokoło, bo to jest sam koniuszek tej wyspy, taki cypel. Jest wiecznie, ale to jak na koniuszku takiej malutkiej wyspy, bo jest zupełnie nieduża, 30 km długości i 16 km szerokości. Jest fantastycznie, pięknie świeci słońce, ludzie mili, uśmiechnięci. Ich hasłem tego państwa jest no stress i oni cały czas żyją właśnie według tej zasady. Czy tym razem znaleźliśmy jakiś minus? Jedyny minus, jaki można tu dostrzec, to minus 2 godziny do czasu polskiego. I na razie zauważamy tylko taki. Aha, pokażemy Wam jeszcze nasz pokój, bo teraz staliśmy tyłem do oceanu. Przenieślimy się teraz i jesteśmy dokładnie tutaj. Pozdrawiamy! Niezwykłe położenie hotelu najlepiej podziwiać z góry. W oddali widać już najsłynniejsze turystyczne miasteczko na wyspie Sal, Santa Maria, od którego nazwę wziął nasz hotel. Wyspy Zielonego Przylądka to archipelag położony w środkowej części Oceanu Atlantyckiego. 500 km od wybrzeży Afryki, na wysokości Przylądka Zielonego. Stąd też pochodzi ich nazwa.
Archipelag ten składa się z 10 głównych wysp i 16 mniejszych. Wyspy przed przybyciem Europejczyków były bezludne. Zostały odkryte przez Portugalczyków w XV wieku. Najstarsze z miast na wyspie Sal to Santa Maria. Ma 7000 mieszkańców. Jest mieszanką starego, kabowerdyjskiego miasteczka z szybko rozwijającym się kurortem. Kolorowy, tętniący życiem, z pojawiającym się co krok sloganem Kabowerdyjczyków No Stress. No stress. Mieszkańcy naprawdę żyją według tych słów. Ich życie toczy się spokojnym rytmem i jest związane z przyrodą i warunkami klimatycznymi. Większość z mieszkańców Wysp Zielonego Przylądka to katolicy, więc jak w każdym miasteczku jest kościół. Przy kościołach prowadzone są żłobki czy przedszkola. Rybołówstwo stanowi obecnie w większym stopniu atrakcję turystyczną i jest źródłem zarobku nieznacznej części mieszkańców. Handel rybami i owocami morza odbywa się na molo w Santa Maria. Wydaje się, że to punkt centralny tego miasteczka. Miejsce cumowania, handlu, przygotowywania ryb i sportów wodnych. Tuż przy miasteczku Santa Maria znajduje się kolejna atrakcja turystyczna na tej wyspie. Plaża o zagadkowej, a i może nieco przerażającej nazwie Cmentarz Muszli. Na długości kilkuset metrów brzeg tej plaży stanowią miliony, jeśli nie więcej, połamanych muszli. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat wyrzucane są w tym miejscu, ale tworzą niesamowite wrażenie.
Niektórzy twierdzą, że można znaleźć nierozbitą muszlę w tym gronie, ale to chyba szukanie igły w stogu siana, to znaczy w stogu muszli. Kolejna z atrakcji na wyspie Sal położona jest na przeciwległym brzegu. Miejsce odległe, dzikie, w którym spotkać można niewielu turystów. To Black Beach, czyli czarna plaża. Wulkaniczny pył przeważa tu nad piaskiem nanoszonym przez ocean. Wyspa Sal jest miejscem lęgowym żółwi. Tak odludne miejsca temu sprzyjają. Napotykamy tu małego żółwika, który rozpoczyna swoje oceaniczne życie. Grudzień to okres, w którym wszystkie powinny już pływać o wiele dalej w oceanie. Ten był spóźniony. Przypomnijmy, że z jaj żółwi do wieku dorosłego przeżywa tylko 1 na 100. Miejmy nadzieję, że to będzie właśnie ten. Powodzenia, mały. W dalsze miejsca na wyspie najlepiej wybrać się z przewodnikiem. Wśród Polaków najsłynniejszy jest Boris, zwany Borysem Biedronką. Co potrzebujecie? 2 dni później ruszamy. Borys Biedronka to Senegalczyk, który od wielu lat mieszka na wyspie Sal i tu został przewodnikiem. Trudno powiedzieć, dlaczego upodobał sobie Polaków, ale jak mówi, sam nauczył się języka polskiego i właśnie po polsku oprowadza wycieczki. Jest słynny na YouTubie, Instagramie czy Facebooku. Określenie Biedronka wzięło się podobno z tego, że swoje ceny reklamuje hasłem tanio jak w Biedronce. Warto polecać jego usługi, bo rzeczywiście wycieczki są o wiele tańsze niż w biurach podróży. A i mamy przewodnika, który na stałe mieszka w tym miejscu. Biedronka, najlepszy gość i najlepszy przewodnik Polacy. Miasteczko zamieszkuje około 2000 osób. Świeżo złowione ryby przygotowywane są na miejscu. Turyści mogą tu zapłacić w euro, mieszkańcy w lokalnej walucie, czyli escudo. 1 euro to około 100 escudo. Tu także całe życie toczy się wokół portu. Przenosimy się teraz na pustynię. Jesteśmy w miejscowości Teraboa. Trudno zorientować się, że mogą tu mieszkać ludzie. O jakichś osadach świadczą pasące się zwierzęta gospodarskie. Muszą jednak sporo się natrudzić, by znaleźć tu jakieś soczyste źdźbło trawy. My natomiast możemy tu zobaczyć najwyższe wzniesienia na wyspie Sal, a także poddać się zjawisku fatamorgany. Jak wpatrzymy się w centralną część widnokręgu, dostrzeżemy rozmycie, które wydaje się jeziorem. Tych jednak nie ma na wyspie. Nie ma też rzek czy strumieni. Nie mają z czego powstać. Woda, która funkcjonuje na wyspie, jest pobierana z oceanu i odsalana. No i jeszcze jeden nieodłączny aspekt życia na wyspie Sal. Wiatr. Wieje zawsze i wszędzie. Podobno nieco słabiej podczas naszego lata, a jeszcze mocniej w czasie naszej zimy. Czas zmyć pustynny pył dzięki oceanicznej bryzie. Przenosimy się na zachodnie wybrzeże. To Burrakona, czyli inaczej Wielka Dziura. To naturalnie utworzona zatoka wydrążona w wulkanicznych skałach. Przy spokojnym oceanie można się tu kąpać, przy wzburzonym podziwiać wielkie fale wzbijające się ponad skały.
Jest tu też ukryta podziemna jaskinia nazwana Blue Eye, czyli niebieskie oko. Zajrzeć do niej można tylko od góry, a wpadające promienie słońca, załamując się w wodzie, tworzą błękitno-turkusowy okrąg niczym oko. Udajemy się teraz na przeciwległy wschodni brzeg wyspy. To niezwykłe miejsce jest dziełem natury i miało największy wpływ na nazwę wyspy Sal, oznaczającej po prostu sól. To saliny. Miejsce pozyskiwania soli z wody oceanicznej zlokalizowane wewnątrz krateru wulkanu. Sól na skalę przemysłową wydobywano do lat 80. XX wieku. Obecnie produkcja jest mniejsza, a saliny stanowią głównie atrakcję turystyczną. Turyści mogą podziwiać to niezwykłe miejsce albo zażyć zdrowotnej kąpieli. Wody w stawach mają właściwości terapeutyczne. Zasolenie zbiorników jest tak duże, że podczas kąpieli możemy swobodnie unosić się na wodzie. Aby wzmocnić działanie lecznicze, polecane jest natarcie się słonym błotem. Określenie obrzucić kogoś błotem zmienia tu znaczenie. Błotne kąpiele nieco się przeciągnęły, jak to kąpiele. I dopiero teraz przybywamy na umówione spotkanie. Jesteśmy. Późną porą jesteśmy, bo trochę się wycieczka przedłużyła, no ale udało się dotrzeć do małych rekinków, które pływają tutaj koło nas. To jest jedna z atrakcji na tej wyspie. Myśleliśmy, że już śpią, bo jest późno, ale jeszcze nie śpią. Może rekiny nie śpią w ogóle. Zaraz wam je pokażemy.
Na szczęście na turystycznych plażach rekiny zazwyczaj trzymają się z dala od ludzi. Przynajmniej my nie spotkaliśmy. Można się w pełni zrelaksować i żyć według zasady no stress. Szerokie plaże ciągną się kilometrami aż po horyzont. Wiatr chłodzi w upalny dzień, szum oceanu działa hipnotyzująco. Czas się pożegnać z wyspą Sal. Ale mówimy do zobaczenia.